Dzień dobry, witamy w bezglutenowej kuchni wegańskiej Atelier Smaku. Jola Słoma, Mirek Trymbulak. Zabieramy się za gotowanie? Tak, czy wyobrażacie sobie dzień bez gotowania? Właśnie ja sobie nie wyobrażam, dlatego zawsze krążymy w poszukiwaniu super produktów. W super miejscach, dlatego odwiedziliśmy 2 dni temu Leclerc, Warszawa, Ursynów i zrobiliśmy zakupy. I zobaczcie, 2 dni minęły, produkty nadal świeże na naszym stole. Przygotujemy dzisiaj zapiekankę z zielonymi warzywami. Zielone warzywa, czyli szparagi, groszek, brokuł, trochę rzymskiej sałaty. Na rzymskiej rozmaryn. sałacie podamy to danie, a zioła dodadzą aromatu. Wstawiamy makaron do gotowania. Pierwsza rzecz. Bezglutenowy oczywiście. Wszystko musimy wstępnie przygotować, żeby później krócej zapiekało się w piekarniku. Otwieramy paczkę makaronu i czekamy, aż woda się zagotuje. To ja sobie poczekam, a Ty zabierz się za przygotowanie szparagów, bo same się nie przygotują. Odkroimy ze szparagów główki, a resztę obierzemy, bo może być trochę zdrewniała. Mały nożyk czy duży nóż? Jakikolwiek. No dobra, brokuł sam się też nie przygotowuje. Odpakowujemy go, płuczemy i kroimy. Główki dodamy na samym końcu, gdyż są miękkie i spokojnie można je jeść na surowo. I do tego miejsca, gdzie czujemy, to jest ostatni moment, kiedy możemy ze skórką szparagi zostawić. Pokrojone na kawałki brokuły wrzucamy od razu do dużego garnka. To jest ten garnek, w którym będzie się zapiekała nasza zapiekanka. I resztę szparagów kroimy na mniejsze cząstki, żeby było wygodnie jeść. Dolewamy oliwę, trochę, obficie, włączamy palnik i zaczynamy dusić warzywa. Solimy szybko wodę na makaron i dorzucamy go. Szybko mieszamy, żeby się nie sklejał niepotrzebnie. I jak się zagotuje, zmniejszamy moc palnika, żeby się gotował kulturalnie, delikatnie, spokojnie. Do brokułów dodajemy również szparagi. Odpakowujemy również groszek. Jak zielono, to zielono na maksa. Groszek również kroimy, ale w takie Większe większe kawałki, kawałki, żeby był czyli po wyczuwalny. prostu na pół. I dorzucamy również do garnka. Mieszamy warzywa w garnku. Solimy, żeby szybciej zmiękły i przykrywamy oraz zmniejszamy moc palnika, żeby się bardziej dusiły niż smażyły. Oczywiście sprawdzamy, czy makaron już jest trochę miękki, no jeszcze chwileczka, ale pamiętajmy, do zapiekanki nie rozgotowujemy makaronu, gdyż on jeszcze spędzi trochę czasu w piekarniku. Ma być Warzywa. bardzo al dente. Warzywa też muszą być al dente. O kurczę, tu żadnych przypraw nie trzeba i nie trzeba ich rozgotowywać. Te warzywa można zjeść Będzie na tylko surowo. pieprz i sól. Jeszcze chwila, czekamy na makaron i wszystko łączymy. O, makaron już możemy odlewać. Wyjmuję Twoje główki szparagów, odkładam Tak, na bok. odłóż na bok. Zabieram durszak do zlewu. Makaron odcedzony i teraz, drodzy Państwo, następuje łączenie składników. Oczywiście nie takie ostateczne, bo jeszcze będziemy musieli stworzyć sos i dodać resztę rzeczy. A ja otwieram soczewicę. Słona. Nie trzeba będzie sosu Bio. solić. Nasza ulubiona soczewica w wersji bio. O, proszę bardzo, ile jest tej soczewicy. Aż nie chce wypadać. Dodatkowo mleczko kokosowe, wlewamy całość do soczewicy. Ja to robię zawsze tak, że dokładnie prostuję kartonik i wyciskam, gdyż na ściankach pozostaje najwięcej tego tłustego, fajnego mleczka, które najbardziej potrzebne jest w zapiekankach. I nie trzymajcie mleczka w lodówce, jeśli chcecie, żeby było płynne, bo jeśli wsadzicie do lodówki, stanie się kokosową kostką. Mieszamy. I do naszego dzbanka dorzucamy oliwki.
Sprawdzamy, czy nie mają pestek. Oczywiście, że nie mają, przecież kupowaliśmy No bez dobrze, pestek. no dobrze, zdemaskowałeś mnie, chciałam spróbować. To ja powinienem. Dobra, bierze ci na słowo. Tak. Drodzy Państwo, zobaczcie. Wlewamy trochę zalewy z oliwek, ponieważ tu jest ukryty smak umami. Tu jest intensywność, głębia smaku, która powinna trafić tutaj za chwilę. I potrzebujemy czegoś, co nam ten sos trochę podostrzy. Czarny mielony pieprz i skórka otarta z limonki. A żeby ten sos był lekko kwaśnawy, oczywiście dodamy sok z limonki. A skórka? Myjemy. A skórka oczywiście da niesamowity aromat. Mamy też orzeszki pistacjowe w wersji bio. Otwieramy je, wyłuskujemy z łupinek i wrzucamy bezpośrednio do zapiekanki. Nie będziemy ich kroić, po prostu będą miłymi przeszkadzajkami. Aromat z limonki połączy się ze smakami szparagów, brokuła i groszku, a sok z limonki fantastycznie zakwasi nasz sos. Przekładamy do sosu. Rolujemy limonkę, żeby łatwiej można było wycisnąć z niej sok i przekrajamy na pół. Wyciskamy. Jeżeli wnętrze limonki będzie zbyt włókniste, zawsze możecie je podziabać odrobinę widelcem albo trochę nadkroić nożem. Wyciśniemy do ostatniej kropelki. Wlewamy sok i wszystko dokładnie mieszamy. Wlewamy sos. Proszę bardzo, jak to pięknie wygląda. Całość mieszamy. I czekamy jeszcze na pistację. Albo wiesz co? Przykryję i Ci pomogę. Zostały 3. Dziękuję za Twoją pomoc. Zatem sprawdzamy, czy sos był wystarczająco słony. Był? Był. Delikatny, nieprzesolony. Jak wszystko jest już dobrze wymieszane, wyrównujemy powierzchnię na tyle, na ile się da. Posypujemy pistacjami. Niestety tutaj musimy się postarać zrobić to dosyć równomiernie, aby każdy dostał swoją pistację do swojej porcji. O, Mogę trafiła Ci się pomóc? skorupka. Mogę Ci pomóc? O, No. teraz możesz. A nie chcesz kilku pistacji zostawić na wierzch? Tak dla zieloności? Tak dla bajeru? Dobrze. Ok, to kilka zostawiamy. O, i pora najwyższa obłożyć zapiekankę serem wegańskim. serem. Widać, kto miał tłuste rączki i trudniej mu było otworzyć. Proszę bardzo. Plasterek Za plasterkiem, po obok plasterku. plasterka. Trochę na plasterku. Trochę oliwy wlewamy do miseczki. Dorzucamy pistacje, główki szparagów. Obtaczamy w oliwie, żeby nie popaliły się w piekarniku, tylko ładnie przypiekły. O tak trochę fantazyjnie, jakkolwiek, żeby było fajnie. I kilka pistacji. A teraz pora na gałązki rozmarynu i tymianku. Które też musimy zanurzyć w oliwie. W ten sposób mają szansę się ładnie zapiec i nie popalić. Całość polewamy jeszcze oliwą. Przykrywamy. Przykrywamy I wkładamy do piekarnika. Nastawiamy piekarnik na 180 stopni, mniej więcej na 25-30 minut. Mamma mia, trochę to nabałaganiliśmy. Trzeba teraz trakcie, dokonać kiedy się robi, segregacji zjedzmy sobie opakowań i resztek. Zapiekanka już gotowa, można wyjmować. I dekorować talerze zieloną rzymską sałatą, ponieważ, drodzy Państwo, jak zielona zapiekanka, to musi być zielono. Proszę bardzo, pięknie.
Szkoda, że w urządzeniu, w którym nas oglądacie, nie macie funkcji zapachu. Pachnie obłędnie, rozmarynem i tymiankiem. Z nutą limonki. Łyżka czy widelec? Widelec będzie, jak to ktoś powiedział kiedyś, Poprawnie. elegancciej. Zobaczcie, jak pięknie wyszła nasza bezglutenowa i wegańska Zapiekanka makaronowa z zielonymi warzywami. Produkty oczywiście znajdziecie w Eleclerc. Smacznego I na zdrowie. zdrowie.